Witaj. Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. W dzisiejszym filmie update do budowy Czarodziejka Zamarznięta Kula. Zapraszam wszystkich aktywnych graczy gry Diablo 4 do mojego nowego klanu o nazwie Bractwo Wiru, w skrócie WIR. Co osiągnąłem tą budową? Pokonuję wszystkich udręczonych bossów, czyli bossów na poziomie 200 w kilka sekund. Pokonałem Echo Lilith. Ukończyłem piekielne hordy na poziomie 8. Oraz ukończyłem doły na poziomie 126. Moje umiejętności pozostały bez zmian, czyli umiejętność defensywna, pancerz lodu, druga umiejętność defensywna i mobilności to teleportacja, moja moc specjalna, niestabilne prądy, moja umiejętność główna zadająca najwięcej obrażeń to zamarznięta kula oraz używam dwóch umiejętności przyzywania włócznia błyskawic oraz lodowe ostrza. Teraz przejdę do podstawowych statystyk. Moc ataku 17612, pancerz 9235, zdrowie 17971. Moje podstawowe współczynniki, moje wszystkie odporności wymaksowane. Szansa na trafienie krytyczne 88. Premia do szybkości ataku 47,3. Obrażenia od trafień krytycznych 1155. Tak wyglądają moje pozostałe statystyki. Mój ekwipunek, uber unikatowy hełm, czapka arlekina. Tutaj doskonalenie powinienem poprawić, dlatego że powinno mi wyjść 3 razy do afiksu redukcji czasu odnowienia. Ja mam tylko 2 razy, widzicie tutaj 39% na żółto. Powinno być jeszcze raz. Mój napierśnik, też uber unikatowy napierśnik. I tutaj doskonalenie też mi do końca nie wyszło, powinienem mieć 2 razy do afiksu redukcji obrażeń i raz do maksymalnej odporności na wszystkie żywioły. Moje starożytne legendarne rękawice, afiksy do inteligencji, do szybkości ataku, do szansy na trafienie krytyczne, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu to do obrażeń od trafień krytycznych i do szansy na szczęśliwy traf do pojawienia się włóczni błyskawic. Rękawice naznaczyłem aspektem zamarzniętej orbity, czyli zamarznięta kula wybucha u celu dodatkowo 2 razy i zadaje 59% swoich obrażeń. Moje spodnie to są starożytne unikatowe spodnie Wola Trybalta i tutaj przy doskonaleniu u Kowala powinno mi wyjść 3 razy do redukcji obrażeń podczas aktywnej nieustępliwości. Ja mam tylko 2 razy i ostatni raz mi wyszedł do maksymalnego zdrowia. Moje buty to starożytne unikatowe buty. Doskonalenie u Kowala powinno wyjść 3 razy do obrażeń od trafień krytycznych. Moja broń to starożytna legendarna różdżka, afiksy do inteligencji, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń od trafień krytycznych. Tutaj akurat doskonalenie udało się. Mam 2 razy do szansy na dwukrotne wystrzelenie pocisków zamarznięta kula i raz do obrażeń od trafień krytycznych. Różdżkę naznaczyłem wzbierającym aspektem, czyli gdy mam aktywną barierę, zadaję odsłoniętym wrogom obrażenia zwiększone o 30% razy. Teraz najważniejszy element tej budowy, czyli starożytny unikatowy amulet, pęknięte zimowe szkło, które możecie zdobyć u Lorda Zira. Doskonalenie u Kowala wyszło mi perfekcyjnie, dlatego że mam 3 razy zwiększony afiks o 25% plus 8 do mistrzostwo przyzywania. Mój pierścień to jest uber unikatowy pierścień. Możecie go zdobyć u Duriela lub u Andariel. Doskonalenie też jest tutaj dobrze zrobione, czyli 1 raz do szybkości ataku i 2 razy do umiejętności głównej, czyli do mojej zamarzniętej kuli. Mój drugi pierścień to starożytny unikatowy pierścień. Możecie go zdobyć u Warszana. Doskonalenie też jest tutaj dobrze zrobione, czyli mam 2 razy do obrażeń niefizycznych i raz mam zwiększony o 25% afiks
plus 6 do potężny znak ochronny. Mój fokus to starożytny, legendarny fokus, afiksy do inteligencji, do obrażeń, do szansy na trafienie krytyczne, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, dodatkowe procenty do szansy na dwukrotne wystrzelenie pocisków zamarznięta kula i dodatkowe procenty do obrażeń od trafień krytycznych. Doskonalenie też jest tutaj ok. Fokus naznaczyłem aspektem rozsadzającej energii. Kamienie jakie mam tutaj w ekwipunku to w hełmie rubin i w napierśniku mam rubiny, czyli dające mi dodatkowe procenty do maksymalnego zdrowia. W spodniach mam topazy, dające mi dodatkową inteligencję. W różdżce i w fokusie mam szmaragdy, dające mi dodatkowe procenty do obrażeń od trafień krytycznych. Moje gniazdo zaklinania. W pierwszym gnieździe mam zamarzniętą kulę, czyli za każdym razem, gdy używam umiejętności innej niż podstawowa, a ja w ogóle nie używam umiejętności podstawowych, mam 30% szans na wystrzelenie zamarzniętej kuli w pobliskiego wroga. Moje drugie gniazdo zaklinania to ognista wiązka. To jest umiejętność, której nie używam, ale mam ją w gnieździe zaklinania, czyli obrażenia bezpośrednie od umiejętności wywołują dodatkowo 17 487 obrażeń od podpalenia w ciągu 8 sekund. Teraz moje drzewko umiejętności. W umiejętnościach podstawowych mam wybraną ognistą wiązkę na randze 6, z czego udział przedmiotu to jest 4, przyznałem tutaj 2 punkty. W moich umiejętnościach głównych mam wybraną zamarzniętą kulę, czyli moją główną umiejętność zadającą największe obrażenia i mam tutaj ją na randze 14, z czego udział przedmiotu to jest 9 i przyznałem tutaj 5 punktów. Następnie wzmocniona zamarznięta kula oraz potężniejsza zamarznięta kula. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach głównych mam na plus 6 potężny znak ochronny i tutaj jest udział przedmiotu 6. To jest umiejętność uzyskana dzięki temu, że mam założony unikatowy pierścień Telaraszy. Na plus 1 mam spustoszenie i 3 punkty przyznałem panowanie nad żywiołami. Moje umiejętności defensywne. Tutaj mam wybraną teleportację. Na randze 5 przyznałem tutaj 1 punkt. Udział przedmiotu to jest 4. Następnie wzmocnioną teleportację i lśniącą teleportację. Pancerz lodu na randze 7, udział przedmiotu 4, czyli przyznałem tutaj 3 punkty. Wzmocniony pancerz lodu i lśniący pancerz lodu. W umiejętnościach przyzywania mam wybrane umiejętności lodowe ostrza na randze 5, udział przedmiotu 4, czyli dałem tutaj 1 punkt, wzmocnione lodowe ostrza i przyzwane lodowe ostrza. Następną umiejętnością jest umiejętność włócznia błyskawic na randze 5, udział przedmiotu 4, czyli tutaj przyznałem 1 punkt, wzmocniona włócznia błyskawic i inwokowana włócznia błyskawic. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach przyzywania mam wybrane magiczną precyzję, tutaj dałem 3 punkty. Koniunkcja żywiołów, przyznałem tutaj 1 punkt. Tarcza many 3 punkty i ochrona 3 punkty. I ostatnią umiejętnością pasywną jest mistrzostwo przyzywania na randze 10, udział przedmiotu 8. Uzyskałem tutaj tak wysoką rangę dzięki temu unikatowemu amuletowi pęknięte zimowe szkło. W umiejętnościach mistrzostwa mam tylko wybrane umiejętności pasywne i to jest na plus 1 wewnętrzne płomienie i 3 punkty przyznałem do pochłaniającej pożogi. W mocach specjalnych mam wybrane niestabilne prądy oraz
1 punkt na większe niestabilne prądy. Z umiejętności pasywnych w mocach specjalnych mam na +3 wieczny mróz, szać na +3 i lodowy dotyk na +3. Z moich kluczowych mocy pasywnych wybrałem mistrzostwo wyra. Teraz moje tablice mistrzostwa. Tablica podstawowa. W gnieździe glifu umieściłem glif nadużycie. Z rzadkich węzłów, jakie tutaj odblokowałem, to rzadki węzeł żywiołactwo, eurydycja i równowaga żywiołów. Moja druga tablica mistrzostwa to mistrzostwo zaklinania. W gnieździe glifu umieściłem glif wyzwalanie. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to eurydycja i równowaga żywiołów. Moja trzecia tablica mistrzostwa to tablica lodowy los i tutaj mam odblokowany legendarny węzeł, czyli zadaje dodatkowe obrażenia odsłoniętym wrogom równe 20% razy całkowitej premii do obrażeń od zimna, maksymalnie 60% razy. Moja premia to jest 60% razy. W gnieździe glifu umieściłem glif żywiołactwo. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to tylko jeden węzeł słabość. Moja czwarta tablica mistrzostwa to ognisty instynkt. W gnieździe glifu umieściłem taktykę. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to węzeł niknący żar, żar oraz opiekę. Moja piąta tablica mistrzostwa to tablica lodospad. Tutaj mam odblokowany również legendarny węzeł, czyli moje umiejętności lodu zadają odsłoniętym wrogom obrażenia zwiększone o 25% razy. Ta premia jest podwojona, jeżeli wróg jest również zamrożony. W gnieździe glifu umieściłem glif zima. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to rekonwalescencja i kryomancja. Moją szóstą tablicą mistrzostwa jest tablica gorejące ciepło. W gnieździe glifu umieściłem glif zniszczenie, czyli dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych. Z rzadkich węzłów odblokowałem węzeł popioły. Moja siódma tablica mistrzostwa to nieprzerwany przekaźnik. W gnieździe glifu umieściłem glif ogniożerstwo, czyli dodatkowe obrażenia zadawane wrogom w stanie podpalenie. I moja ostatnia tablica mistrzostwa to jest tablica przywoływanie żywiołów. W gnieździe glifu umieściłem glif przyzywanie. Odblokowałem rzadkie węzły zaklinanie oraz eurydycja. Teraz jak gram tą budową, pancerz lodu, teleportacja i zamarznięta kula. Pancerz lodu, teleportacja, lodowe ostrza i zamarznięta kula. Dzięki temu, że mam dużą szansę na to, że zamarznięta kula pojawi się 2 razy, prawie za każdym razem, jeżeli użyję umiejętności zamarznięta kula, pojawiają się 2 zamarznięte kule. Pancerz lodu, czyli umiejętność defensywna, teleportacja. Nie używam na razie mojej mocy specjalnej, dlatego że przeciwnik jest mało wymagający. Oni wszyscy padają od razu. Wiązka błyskawic. Lodowe ostrza. Teleportacja. Zamarznięta kula. Pancerz lodu. I udaje się do komnaty bossa. Teraz moja moc specjalna.
zamarznięta kula i po bosie. Tutaj widzicie, hydry się pojawiają od czasu do czasu. To jest dzięki temu, że posiadam amulet. Pęknięte zimowe szkło. Dziękuję. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Jeszcze raz zapraszam wszystkich aktywnych graczy do mojego nowo utworzonego klanu Bractwo Wiru, w skrócie WIR. Nie zapominajcie o subskrypcji i do zobaczenia w następnym filmie.